Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Najprawdopodobniej w tym miejscu była brama wjazdowa, a po tej stronie była portiernia i jakieś zabudowania bliżej nam nieznane. Tutaj ewidentnie widać, że jest brama była zamykająca to wszystko na kółkach. No i to są właśnie te studzienki, o których mowa w różnych programach. Dużo tu jest takich tego typu wejść, do których może będziemy wchodzić, ale raczej będziemy stronić od tego typu miejsc. Cały obieg jest dosyć duży i warto by było jednak zwracać uwagę na wszelakie miejsca i sytuacje świadczące o tym, że ktoś tutaj przebywa. Ale liczę na to, że spotkamy jakichś eksploratorów. Po prostu. Jest wcześnie rano, więc wcześnie rano jak na nas. No tak. Ale już tu można dostrzec fragment, Tak, pierwsze zabudowanie. ale mocno spalone. Tu jest mnóstwo tych budynków. Tak. Jak tak popatrzysz, to ciężko tak naprawdę zaczepić oko. Znaczy zaczepić oko można łatwo, tylko do którego wejść. Może idźmy tak wzdłuż. Zacznijmy może od tego No, i po prostu przejdźmy je w ten sposób, że będziemy No dobra. się poruszać potem cały czas w prawo. czyli od lewej. Zaczniemy od lewej, a potem w prawo. Okej. Dobrze, że te studzienki są jakoś tam zaznaczone. Trzeba się trzymać chyba tych głównych traktów, wiesz? Aha. Zobacz tutaj. Co to jest? Nie mam pojęcia, bo tak naprawdę po kształtach tych rzeczy już nie ma najmniejszego śladu. No tak, a nie jest to jakoś bezpośredni sposób opisane, więc No, ciężko. przejdziemy, zobaczymy. Więc może po prostu będziemy wybierać randomowo te rzeczy, te miejsca. No tak, żeby jakoś niepotrzebnie nie narażać się na... z wejście na górę. Wiesz co? Wiesz co mi to przypomina? Kino. To mogło być kino. Tak. No tak. Zwłaszcza, że kino było, tak? Tu były krzesełka, zobacz. Tak. To jest takie małe, kameralne kino po prostu. Tutaj widać, że były projektory w tych miejscach. Może uda nam się tam za chwilę pójść. Ale tutaj były poukładane, tak jak mówiłaś, tutaj, na tych takich krzesełka były. A tam musiał być, w tym miejscu musiał być po prostu ekran. A to są pomieszczenia takie za ekranem, tak? Tak, bo być może... Nie, no projektory musiały być tu. No tutaj musiały być, a to już jest bardzo zniszczone, naprawdę. No. Ale myślę, że da się tam jeszcze wejść, tam gdzie są projektory. Były projektory. No takie dosyć dużo niespodzianek na ziemi leży. Ale tu musiała być faktycznie scena. Po prostu scena. I w ten sposób patrzyło się na ludzi siedzących i oglądających przedstawienie bądź film. O, tam jakieś zwierzę przebiegło. Nie, to zwierzę tam przebiegło. Myślę, że kot. Przypominający kota, tego, którego mijaliśmy po drodze. A, i tutaj ubikacje były. Czyli tędy To są może się też wchodziło. studzienki, Te trzeba studzienki, patrzeć, no. tak. I tutaj jakieś prysznice całkiem możliwe. Ale nie, to są takie Toalety były. toalety, tak, też tak myślę. Że to toalety były. Idziemy na dół czy do góry? Na dół myślę, że tam nic specjalnego nie ma, ale u góry całkiem możliwe, że to jest coś ciekawego.
pokoje zabaw. Tutaj były te projektory. O, i tu musiały stać te projektory i puszczano jakieś filmy. O, nie wiem, czy tam to widzicie, ale tak to musiało wyglądać, że leciał tutaj film w ten sposób. Projektor dawał, ale jest świetnie stąd leci, dlatego projektor miał taką moc, żeby właśnie oświetlać to i widzisz? O, tak musiało to iść w ten sposób. I powiem Ci, nie wiem, czy to widzisz, ale widać, jak kurz leci i widać tą latarkę. Wiesz? Widzę. To wygląda faktycznie jak w kinie. No, nieźle. Tu jakieś doprowadzenia prądu. No i jest tu napis po rosyjsku. I co my tu mamy napisane? Cherson. Ale co to znaczy Cherson? Cherson. Nie wiem. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Patrz. A, to jest to pod spodem. To jest to pod spodem, ale tutaj to jest bardzo Nie, to jest stabilne. stabilne, mówisz? Tak. Jak powstało tyle, to jeszcze powstanie. To jest piwnica po prostu, wiesz? Dobra, idziemy dalej. Bo nas czeka tu jeszcze bardzo, bardzo dużo przygód. Idziemy. Co, możemy tutaj zajrzeć. To ja tylko zajrzę. No powiem Wam, że wygląda to niesamowicie, jakoś tak przerażająco. Tutaj toalety były. A tutaj co? Tu też jest po drugiej stronie jest coś do wejścia. Widziałam, no, ale nie szło. To zerknę tylko szybko. Tu możliwe, że był jakiś bar. Tak to sobie wyobrażam. Może nadal jest tutaj bar, ale mamy świetny widok na pozostałą część tego obiektu. Dwa ogromne, olbrzymie budynki i bardzo duża połać do jeżdżenia pojazdów. Słyszę jakieś takie chrupanie. Aczkolwiek ten szpital, ten kompleks szpitalny, szpitala wojskowego jest znany z tego, że dużo tutaj dziwnych dźwięków dochodzi.
Najprawdopodobniej jest to albo ludzie bezdomni, chociaż wiesz o co chodzi. Tu jest tak kiepsko na domu. No. No w sumie tak. Ale możemy tędy iść, myślę. Taka uliczka dla rekonwalescentów. No i te studzienki cały czas. Ale jest mnóstwo tych budynków. Wyobraź sobie, jakie to musiało być, jak to musiało być. No ogromny kompleks. Pali się? Dobra. Ale naprawdę tych studzienek jest mnóstwo. Wiesz, najpewniej wszystko to zostało ukradzione. Tak, te klapy. Zobacz, jak tu się paliło, musiało być coś tutaj. Wiesz co, to mi wygląda na taki ogromny garaż, na przykład na karetki. Może. Albo coś takiego. A tutaj zobacz, jak to jest ładne. Tu jest kościół, to jest kaplica. Tak? Tak. Tutaj strzelają, wiesz, więc ASG. Aha, dlatego. Wow. Tu jest kaplica. Wow. No proszę Państwa. Tu jeszcze troszkę drewnianych elementów ocalało, ale ewidentnie widać, że to jest kaplica. Mało tego, jest tutaj jeszcze mozaika z takich małych kafeleczek. Kiedyś modne to było w latach 70., 80. Spróbuję podejść bliżej, bo tu mamy nawet forma katafalku, bo najprawdopodobniej była to kaplica pogrzebowa. A to zobaczcie, jakie to jest piękne. I to jeszcze ocalało. Naprawdę, ten krzyż i tu mamy te kafeleczki. Ale oto jest misterna robota. Naprawdę. Jak to jest piękne. A przecież to tyle lat już jest. Takie małe, to jest taka precyzyjna robota, bo to wszystko ktoś musiał robić. Trochę mi to przypomina twórczość Klimta. Ja muszę troszkę porobić, bo my się nie będziemy tu wracać chyba, nie? Raczej nie. Raczej nie. Tu jakiś diabełek. Tu zejście do piwnic. Tam nie wiem co jest. W każdym razie cały teren był mocno strzeżony. Wow. A, rozumiem. Tutaj przetrzymywano zwłoki. Jakiś ręcznik. Tak, tu jest chłodnia. Tu jest chłodnia i na tym właśnie były ciała poukładane. Wszystko wykafelkowane. Najprawdopodobniej tu jest dziura. Znaczy nie, dziura to nie jest najprawdopodobniej, bo widzę, że to jest dziura. Ale tutaj być może był agregat. I tu mamy jakiś wywiecznik. Czyli reasumując tą część, tutaj jest kaplica, tam jest kino. Zresztą teraz jak tak popatrzę, to te schody i cała kubatura tego budynku wskazują na to, że to jest kino. No. Tak wygląda to przynajmniej. No dobra, to idziemy dalej. Ten obiekt, zobacz, fascynujące są te schody do góry. Taki półokręg. Może wejdziemy do tego. No ja myślę, że tak. Chodźmy. A nie tędy?
Którędy? Myślisz, wyjście? Myślałem, że te. No na pewno dwa. Dobra, Tędy. to wejdźmy tędy, może będzie najprościej. Bo tam jest też chciałbym od razu do tych schodów pójść, wiesz? Dlatego. Który ja? Ja. To jest diagnoza? Tektura. Tam mamy piwnicę. Charakterystyczne luksfery. Schody, lamperia. I ogromne przestrzenie. Najprawdopodobniej tutaj w tym miejscu był już szpital. Tak przynajmniej to wygląda. Tu mamy zapach takiego lizolu czy czegoś takiego, jakiejś chemii. Te drzwi są oryginalne. Tak. Z tego co widzę. Chyba taka stolarka jest oryginalna, no bo No i właśnie tutaj widzisz, są takie schody. O, i jest napis. Ale wiesz, powiem ci, że on jest po niemiecku. Wiesz? Tak. Ten napis jest po niemiecku. Nie wiem, czy to dobrze widzicie, ale no ciężko się rozczytać. Jest to jakiś cytat. Schierning. Nie wiem, kto to jest, ale w każdym razie tak to wygląda. Już całkowicie schodzi. Myślałem, że tutaj tylko uświadczymy cyrylicę, a się okazuje, że niemieckie napisy też tutaj są. Widocznie coś nie doczytałem. musimy zgłębić, co to było. Aha. Okej, dobra, to idziemy po tych schodach, bo te schody wyglądają bardzo Czy to może wejdzie? zachęcająco. Okej. No myślę, że te piętro jest w miarę bezpieczne, aczkolwiek tutaj piasek się mocno już sypał, bo jak zauważycie, całe tutaj tynki już wszystko podpadało i ciężko się wchodzi. Niemniej jednak na podłodze jest mnóstwo śladów, więc przypuszczam, że tutaj bardzo dużo ludzi przychodzi. Może nawet nie przypuszczam, po prostu o tym wiem. O! A tutaj mamy też jakąś scenę. Czyli w tym miejscu również była jakaś scena. Zresztą widać, że to było takie pomieszczenie, na którym całkiem możliwe, że albo sala wykładowa, czy jakaś sala zebrań. Coś na pewno takiego było. Oczywiście mocno zniszczone. Być może tutaj były poprzyczepiane lampy, które są teraz zerwane, ale właśnie tak to wygląda. Przypuszczam, że te drewno było brane do palenia ognisk. Co tu mamy? Jakaś płachta, ale nowoczesna raczej. I refren jest: kosztujesz trochę więcej niż kokaina. Nikt nie mówił, że łatwo będzie. To można rapować. Ha! Super. I tu kolejne pomieszczenia. I kolejne, i kolejne. Tu nawet
Jakieś meble zostały. Sam to jedno wyjście. Ha, no nie wiem, czy jedyne. Wyprawy Kojota. Ha. Słuchajcie, nie lubię takich rzeczy robić i uważam, że to jest głupie, ale tym razem zrobię. A co tam? Że to i tak wszystko będzie zburzone. Uważam, że to miejsce zasługuje na akredytację. Juhu! Ha! Obok wypraw Kojota. Tutaj to betonowe, ale u góry już to troszeczkę inaczej wygląda. Schody do góry, znowu luksfery. Tutaj trochę ciepło jest. Ha, widzę właśnie. I tutaj idealnie widać ten napis. Czyli jak stąd wychodzono, tu jakaś sala zebrań była, tak jak mówiłem. Schodząc po tych schodach z sali zebrań, widzieli ten napis, który może ich jakoś motywował. Tak naprawdę nie potrafię go przetłumaczyć. Nie dlatego, że jest po niemiecku, ale dlatego, że jest już mocno zniszczony i no nie da się go przeczytać. Dużo łazienek. To musiała być jakaś wydawka, kuchnia, coś, albo jakieś magazyny, gdzie coś wydawali, zobacz. Biuro. I tak, widzisz, takie, o, półki gęste. Tak, biuro po prostu. Dokumentacja. Może medyczna, wiesz, ale w każdym razie, bo tutaj dużo było półek, tylko one są zabrane po to, żeby, wiesz, żeby podpalić ognisko najprawdopodobniej. Tutaj jakaś też część, a tu jesteś ty. Powiem wam, że tutaj niezły labirynt jest. Dziwne to było, ale za chwilę spróbujemy ładować się tam. Zresztą gdzieniegdzie są napisy po rosyjsku. Popatrz, jak światło wpadało. Aha. I to światło kiedyś też tak wpadało. Szli po tych korytarzach, to jest taki łącznik właściwie. Wiesz co, ja sobie potrafię wyobrazić, że na przykład szło się... O, spadło na mnie teraz coś z skóry. Sypie się. Patrzę tak na tę podłogę i widzę, że buty tutaj chodziły podobne do moich. I tu mamy też jakieś napisy. Ło! To jest szpital ewidentnie. Tutaj były sale poszczególne. Wiem, ja już to wszystko rozumiem. Wiesz, jak to wyglądało? Tam była rejestracja, dokumentacja i tak dalej. A tutaj były po prostu sale już takie szpitalne po prostu. I to była główna klatka i przypuszczam, że u góry jest to samo co tutaj, więc podążajmy w tym kierunku. Dobra? Okej, to idziemy. Chciałam zrobić ujęcie. A ja chciałem zrobić, że ty wchodzisz pierwsza, ale na Urbexie to nie działa. Ja wejdę pierwszy, dobra? Pali mi się? Pali mi się. Dobra. Kiedy? Zawsze mnie posyłasz do przodu. Jak w normalnych miejscach jesteśmy, tutaj nie. Chciałam zrobić takie ujęcie, wiesz, takie... Okej. Widzicie, że z każdej strony tutaj w tych wszystkich miejscach są wysokie okna albo to są balkony. W każdym razie było to całe oszklone. Dotąd dochodzimy i tu były balkony po prostu.
Spróbujemy sobie przejść tymi balkonami. Jest to dosyć wysoko. U góry jest podobna sytuacja, ale nie wiem jaki jest stan u góry, więc spróbuję sobie przejść po prostu tędy. Tu była jakaś sala operacyjna najpewniej. Dobra, przejdziemy. Zobaczcie, tam nawet są numery na tych. Ola? To Ola. Więc przejdę sobie tutaj do kolejnego przejścia i do kolejnego. Tutaj kolejna sala. Tu zapewne było jakieś łóżko czy coś takiego, tak to musiało wyglądać. A my sobie przejdziemy tam dalej. Tu kolejna sala. I idziemy dalej, idziemy. I kolejna. O, i tutaj kolejna sala. I kolejna, i kolejna. Boję się, że to za chwilę spadnie, więc wejdę sobie już tutaj do tego przez to okno. O! I przejdę tu. Ha! Chodźmy, będziemy szli. Dobra. Dobra. Wyobrażam sobie, jak do tych okien właśnie z tych poszczególnych sal, które są naprawdę klaustrofobiczne i małe, całkiem możliwe, że były w nich tylko po jednym bądź dwa łóżka, albo i piętrowe. Tego też nie wiem, bo nie zgłębiłem tego. W każdym razie widzę oczami wyobraźni oczywiście, jak te okna są pootwierane i w takim szpitalu z dawien dawna całkiem możliwe, że palono papierosy i było to jak najbardziej dozwolone. Przejdę sobie dalej. Tu jeszcze oryginalne drzwi szpitalne. No i tu były takie większe sale. Mnóstwo śladów eksploratorów. Tutaj stanowisko na zlew. Czy umywalkę. Tutaj taka większa sala. Tutaj musiała być dosyć ciekawa sala razem z toaletą. Taka VIP-owska z dużym właśnie oknem balkonowym. I tu jakieś schody jeszcze były. Czyli gdzieś tutaj musi też być wejście. To była taka sala, wiesz. W ogóle tamte były z balkonami, widziałeś? Tak, i z łazienką. No. I to wszystko musiało w ten sposób wyglądać. Właśnie tego typu drzwi musiało być. Ja podejdę do nich, bo mimo, że tu jest troszkę porozwalane, ale podejdę. Nie wiem, co to tutaj jest. Wow, patrz co tutaj jest. Zobacz. Nie wiem, w woreczku takie coś. Zobaczcie. 1000 zł, 2000 zł, 6000 zł. Ale chciałem wam pokazać właśnie to. To są oryginalne właśnie takie drzwi drewniane z tego szpitala. Idziemy dalej.
Trzeba patrzeć strasznie pod nogi, bo tu jest mnóstwo tych luksferów rozwalonych, a luksfer potrafi naprawdę wyrządzić szkodę stopie. Chciałbym jeszcze... Wiesz co, ja mam buty ukraińskie, powiem Ci, firmy ukraińskiej, ale nie kupiłem sobie je podczas wojny, tylko one przed jeszcze wojną kupiłem sobie, nie wiedząc, że to są ukraińskie. Które się tyle trzymają. Tak, są bardzo dobre, one są lato, jesień, w zimę nich nie chodziłem. Wow! Weź tutaj się teraz zdecyduj. I powiem Ci jedną rzecz, że zaczyna to troszeczkę być o tyle niepokojące, że można się tutaj zgubić. No są różne skrzydła, nie? Tu jest klatka schodowa. Tam jest to skrzydło do końca. Nie wiem, czy tutaj się zagłębiać, czy się wrócić. No to wygląda jak gabinety. Więc mogło być tak, że tutaj były gabinety po prostu. Specjalistów? Tak, no to mi tak przypomina. No zobacz, to są sale operacyjne. Wiesz co, tak to wygląda, wiesz? Tak to wygląda. Przejdę sobie tutaj, ale naprawdę tego szkła tu na tym jest mnóstwo. Wiesz co jest najgorsze? Że w pewnym momencie na przykład orientujesz się, że nie nagrywasz, nie? No to dziękuję. Dzięki, dzięki. Zapach kubelsu, zobacz, jak tutaj musiała być winda chyba. O Jezu. No. Tu musiała być winda. Ale wygląda to przerażająco. Łocie, panie. Ale wiesz co, to jest takie czarne. To wygląda jak komin. Ale całkiem możliwe, że... Raczej winda. Widzisz, Raczej winda, tak. No ale powiem Ci, to jest mega niebezpieczne. Naprawdę. Mega niebezpieczne. Nie będę zaglądał tam do góry, bo jeszcze wpadnę. Malowniczo tak wygląda, ale nie wiem, czy generalnie tu się wracamy, dlatego że tu jest kolejna klatka. Wiesz co, może teraz jest moment, żeby pójść na górę. Te schody dosyć stabilnie wyglądają, więc... Słuchaj, że tutaj do końca, dobra? Dobra. A to skrzydło odpuszczamy na razie. Wiesz co, no zobaczymy, no. Tu jest jakieś okienko, wiesz? To byłam ciekawa, że też mi coś wydawali. Wiesz co? Tu mi troszeczkę... Chociaż nie. Myślałem, że tu obiadem ten, ale być może tu... Nie, myślę, że to... Może po prostu głód. Chyba. Jesteś głodny? Nie, w sumie to nie. Śniadanie było obfite, więc były jajka, więc jest ok. Myślę, że możemy pójść na górę, wiesz? Tutaj znowu ta winda. Można sobie to idealnie wyobrazić. Powiem Ci, to jest straszne to. No. Tu spaść. A to jest takie okopcone, bo przypuszczam, paliło się. Tak. Mi się wielokrotnie paliło, wiesz? Tak, dlatego tutaj no. Myślę, że tu aż takich ciekawych rzeczy nie ma. Cały czas czuję tą spaleniznę tutaj. Więc myślę, że możemy wejść jeszcze do góry, a potem będziemy schodzić. Okay. Zobaczcie, czy luksfery albo od temperatury. To wszystko było w luksferach. Mogły popękać od temperatury.
Wchodzimy już praktycznie na dach, tak to wygląda. A tu jest znowu to samo. Tylko mniejsze jakieś takie. No i tu już jest wysoko. Mógł być kiedyś fajny widok z okna, ale zarósł. Aha, zarósł, no. Dobra, idź To przodem. idziemy do góry. Jest dosyć niebezpieczne. Wow. Powiem wam, że tutaj, na tym poddaszu, dosyć stabilnie, ale mimo wszystko trochę niebezpiecznie. Zapach tej strychu. Tak, zapach strychu, bo wiesz co, tutaj po prostu był strych. Tak to wygląda, ale jest to wszystko bardzo solidnie zbudowane. Więc możemy iść piętro jeszcze wyżej, na dach. To idę. Chodzimy na dach. Wow. Tu jest całkiem przyjemnie. No. Powiem wam, że tutaj można by było odpocząć. Wiesz? Uwaga, żeby sobie się nie uderzyć. Dosyć stabilnie. Podpadało to wszystko. Tu oznaczenia, ale nie wiem, czego one dotyczą. Kominy, tam jakaś puszka, rękawiczki, ale dosyć No i jesteśmy na dachu. Zobaczcie, jak to wygląda. Jaka przestrzeń. Bardzo już wszystko zniszczone. Ale idąc tutaj tak naprawdę nie spodziewałem się, że będzie można tutaj wejść na dach. Tam też dosyć ciekawie to wygląda, bo dach w ogóle utracił się, już nie ma dachu po prostu. Dosyć solidnie to wszystko jest zbudowane. A, to jest ta winda. Jak zobaczycie, tutaj widocznie były silniki windowe, bo właśnie w tym miejscu jest ta duża taka. Tam już nie idę, bo tam już chyba nic nie ma ciekawego, więc wrócę z powrotem. Ola? Ola? A tam jest Ola. Jezu, ale się wystraszyłem. Nagle zniknęła. Fajne są te graffiti.
O, tutaj chyba ktoś sypiał. Tak to przynajmniej wygląda. I tu znowu zejście na dół. To jest fajnie, że ci nagrałam. Tak? Nie musisz. Okej. Okay. Wow, właśnie o tym mówiłem, bo byłem u góry i chciałem przejść tutaj, żeby to wam pokazać, ale jak Ola to nagrała, to właśnie teraz to leci. Pęk. Bo tu jest tak, że ten dach widać z tamtego dachu. Jakby więcej poziomów tutaj jest, wiesz? Tak to wygląda. No tamten domyślam się, że jest wyżej, nie? Wyżej, aczkolwiek to wygląda tak samo. Praktycznie identycznie to wygląda, wiesz? No. Z tymi historiami, nie? Pewnie szli te historie po kieszeniach, takie ludzie nosili. Tak, i czytali te wszystkie historie. Tak. Teraz jesteśmy znowu tutaj. Schodzimy w dół. No tak, bo tutaj nas jakoś póki co nic jakoś nie zaskoczyło inaczej niż w innych skrzydłach. Stairs to hell. Patrz. No, idziemy. Tu jest jakieś ewakuacyjne wyjście. Tu jesteśmy na dole. Ja nie wiem, czy myśmy tutaj byli. Chyba tak. Chyba tak. A tu jest chyba zejście do piwnic. No to jak mówisz, że jeszcze mi się świeci, to możemy tam zejść. No. Aczkolwiek tam mi się już kończyło. Tak, tu są piwnice. Więc możemy zejść. Jesteśmy w podziemiach Legnickiego Szpitala Wojskowego. Wow. Coś tu zwróciło moją uwagę. O, tu były jakieś prysznice. Tu najpewniej jest miejsce na boiler, a tu były prysznice. Tak, tu była szatnia, zobaczcie. I tutaj prysznice. No i ławki, na których można było czekać na swoją kolej pod prysznic. Tak to wszystko wyglądało. Tu stare drzwi. Miejsce na boiler. No i tak, zwiedziliśmy teraz większą część tego obiektu. Słychać jakieś klupanie, bo spotkaliśmy grupę eksploratorów. Jeżeli oglądają nas, to pozdrawiamy. Idziemy do kolejnych miejsc. Oczywiście zważamy na te studzienki, bo ich naprawdę jest tutaj bardzo dużo. I idziemy do poszczególnych innych budynków i będziemy je też zwiedzać, ale już tak na szybko, bo naprawdę jesteśmy tu bardzo długo. Na pewno tamta część, w której byliśmy, jest to część szpitalna, a tutaj nie wiem, co było dokładnie. No, zobaczymy. Jakieś duże kominy, tu też mogła być kuchnia, zresztą wam zaraz to pokażę.
Tak to wygląda ten obiekt. Wejdę sobie tak na szybko, żeby wam to pokazać. O, tak. Tu również jest piwnica. Tutaj były jakieś pewnie tablice informacyjne i schody znowu do góry, ale ten budynek zdecydowanie jest gorzej zachowany, z tego co widzę. Całkiem możliwe, że tutaj była kuchnia po prostu. Tak mi to wygląda przynajmniej. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj. Jakaś winda. Tak, tu musiała być kuchnia. A tutaj leżały poszczególne piece, jakieś sprzęty kuchenne. A tu była winda, mała winda, która woziła pokarmy. Aczkolwiek też mogła być tu pralnia. Tak, aż od kuchni po pralnię przeszedłem. Tak to wygląda. Mogła być też pralnia. Ja tam widzę olej. Podejdę sobie tutaj. Olej z tyłu. Ha! Więc ja wrócę. Bo tam jakieś śmiechy słyszę. Ale nie chcę zostawiać Oli samej. Więc już do niej idziemy. Za nami czeluście opuszczonego szpitala w Legnicy. No zawsze chcieliśmy tutaj przybyć tak naprawdę. Bo to jest taki, można powiedzieć, standard eksploratorów. No też go zrobiliśmy. Ma to swoją potoczną nazwę, ale nie mogę powiedzieć. Jaką? Wyruchaniec. Mówiłam, że nie mogę powiedzieć. Trzymajcie się do następnego piątku. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta eksploracja. Cześć. Cześć. Tak to musiało wyglądać. Wiesz, nie wszędzie też musiały być sale. No, są odcinki, więc jak jest odcinek, to musi być jakiś czas dyżurka, nie? Ale wiesz, jak tak, masz rację. To mogło tak wyglądać, że na przykład tu był zlew, a tak naprawdę nie było tu sali, tylko była tutaj jakiś dyrektor, wiesz, mieszkał. Co czasami mieszkał. Wiesz, jaka to jest robota, nie? Ale tu nie ma oddziału. Chyba, że go żona wyrzuciła.
Nie, myślę, że miał dyżur. O to mi chodziło. Wiesz. Aha, to co innego.